Siemanko, temat zakupu motocykla jest to temat rzeka. Można by o tym przegadać całą noc, a jeszcze nie wyczerpałoby się wszystkich dostępnych tematów. Podobnie ma się sprawa z tematem, kiedy najlepiej kupić motocykl. Przed sezonem, w trakcie sezonu czy po sezonie. Kogo by się o to nie zapytać, każdy będzie mówił co innego, każdy będzie miał swoje racje. Jeden dobrze uargumentuje przed sezonem, inny powie, że to bzdura i najlepiej po sezonie, a trzeci powie, że najlepiej kupić w trakcie. Prawda jest taka, że to pytanie jest bardzo podobne do pytania o to, kiedy najlepiej kupić akcje. To coś jak wróżenie z fusów. Jeżeli nie masz insiderskich informacji o danej spółce, to sam Warren Buffett nie wie, w którym kierunku pójdzie rynek i kiedy jest konkretny dołek w konkretnej spółce. Podobnie ma się sprawa właśnie z kupowaniem motocykla. Ale ja już na starcie odpowiem Wam na to pytanie. Na pytanie zadane w tytule. I powiem tak. Jeżeli wiesz, jakiego motocykla szukasz, masz wybraną konkretną markę, model, rocznik, pojemność i trafiła Ci się zadbana sztuka, to nieważne, czy jest to marzec, czerwiec czy listopad, trzeba brać. Jeżeli stać Cię na niego, kupuj, bo inaczej zawsze będzie można czekać, że pojawi się coś tańszego. Ale jak już się trafi ta perełka, to lepiej zapłacić i nie zastanawiać się, czy jakby się poczekało do końca sezonu, to ona by na nas czekała. No dobra, ale wygląda na to, że ten film powinien już się skończyć, tak więc aby tego nie robić, mogę rozwinąć te kwestie i rozbić je na czynniki pierwsze i możemy sobie ułożyć trochę za i przeciw. A więc jeżeli chcecie kupić bardzo zadbany motocykl, to koniecznie musicie zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę pod filmem i napiszcie w komentarzu, kiedy wy kupiliście swój motocykl. Może żeby nie kłócić się, kiedy kończy się sezon, a kiedy zaczyna, napiszcie, w jakim miesiącu kupiliście. Przed sezonem. A więc jeżeli zamierzacie kupić motocykl przed sezonem, czyli poszukiwania zaczynacie w miesiącu styczeń, luty, marzec, to musicie liczyć się z tym, że na rynku motocykli, tutaj znowu dam analogię do rynku akcji, będzie średnia ilość otwartych pozycji kupię motocykl i średnia ilość otwartych pozycji sprzedam motocykl. Z reguły przed sezonem sprzedają firmy, czytaj komisy, które wiedzą, że młodzi napaleńcy chcą jeździć na motocyklach, chcą w pierwszą słoneczną, ciepłą pogodę wyjechać na dwóch kółkach i są w stanie zapłacić więcej za maszynę. Bo jeżeli chodzi o oferty sprzedaży przez motocyklistów, to nie będzie tego za wiele. Dlaczego? Jak wiem, że niedługo wyjadę pierwszy raz na swoje dwa kółka, to nie w głowie mi sprzedaż swojej maszyny. Ponadto, jak wspomniałem wcześniej, ceny w takich komisach są z reguły wyższe niż standardowe ceny rynkowe. Wynika to z tego, że jak przyjeżdża pan Kowalski do komisu ze swoim ER5 i chce za nią dostać 5000, to taki komis zaproponuje mu może 3-3,5 tysiąca, a następnie wystawi za 7,5 tysiąca. Z jednej strony przepłacacie za maszynę, ale z drugiej strony kupując od profesjonalisty macie to zabezpieczenie w postaci gwarancji, czyli rękojmi. Jeżeli krótko po zakupie coś się dzieje, to wracacie do sprzedawcy i normalnie reklamujecie towar. Tak, dobrze słyszycie. Jeżeli nawet sprzedawca taki komis nie daje Wam gwarancji na motocykl, to wciąż obejmuje go roczna rękojmia za sprzęt. Z drugiej strony, jeżeli nawet znajdziecie tańszy motocykl od osoby prywatnej, to trzeba liczyć się z tym, że przed sezonem na pewno będzie coś do zrobienia. Jeżeli nie kupujecie właśnie takiego zadbanego i perełki, jak wspomniałem na starcie, to liczcie się z tym, że przeglądu przed sezonem ta maszyna jeszcze nie ma zrobionego. No bo po co? W końcu i tak chcę sprzedać motocykl. W trakcie sezonu. No to jest chyba najcięższy przypadek, jeżeli chodzi o zakup motocykla. Z jednej strony warunki do sprawdzania motocykla mamy idealne, bo pogoda ładna, bo jest ciepło, bo sprzedawana maszyna już przeszła przegląd przed sezonem, ma zrobione wszystkie wymiany, a właściciel śmiga nią na co dzień. Jest ciepło, a my mamy odłożone pieniądze i wręcz palą nas w kieszeni. Z drugiej strony, kiedy jest właśnie taka pogoda, okres wakacyjny, urlopowy, kto przy zdrowych zmysłach sprzedaje swoją bestię? No chyba, że już kupił nową, albo jest w trakcie i po prostu chce się pozbyć swojego motocykla. Ale to raczej sporadyczne przypadki. Trzeba liczyć się z tym, że nawet jeżeli znajdziemy osobę prywatną, która sprzedaje swój motocykl, bo zmienia na inny, to z reguły będą to zadbane egzemplarze i ceny nie będą niskie. W tym samym czasie ceny w komisach już się normują i pewnie robiąc analogię do rynku akcji, mamy dużo otwartych pozycji kupię i mało otwartych pozycji sprzedam. Po sezonie.
No i przechodzimy do końca sezonu, a w zasadzie nawet do jego zamknięcia. Powiedzmy, pierwszy śnieg już spadł. Nasz rynek akcji, to znaczy motocykli, wygląda tak, że mamy dużo otwartych pozycji sprzedam, a mało otwartych pozycji kupię. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ceny, to są najniższe w całym roku. Mówimy tu oczywiście o średniej cenie, nie o pojedynczych sztukach czy przypadkach, gdzie ktoś sprzedaje swoją perełkę. No dobrze, ale dlaczego jest taki stan rzeczy? Ano dlatego, że większość motocyklistów już przestała jeździć na swojej maszynie. Wymęczyła ją przez cały sezon i doszła do wniosku, że może już czas na coś nowszego. W końcu zbliża się termin wymiany łańcucha, zmiana opon i jeszcze kilka innych rzeczy. Więc jak mam inwestować w swojego rumaka parę tysięcy, to go sprzedam i kupię sobie coś nowszego. I tam będę inwestował. A na drugiej stronie szali mamy kupców, osoby chętne do nabycia motocykla. Jest ich mało, ponieważ pogoda nie sprzyja, bo jak sprawdzić motocykl, jak na drodze jest chlapa, bądź leży już śnieg. Ponadto sezon dla wielu już się zakończył i dla takiego przeciętnego Kowalskiego jak ja, zakup motocykla w listopadzie czy w grudniu będzie oznaczał ni mniej ni więcej niż to, że oprócz jakichś incydentalnych przejażdżek nie skorzystam z tego nabytku. A więc wystukam się z kasy, wydam jeszcze więcej na serwis i tak naprawdę będę patrzył na motocykl, który stoi gdzieś w garażu i czeka aż śnieg stopnieje. A więc jak to na rynku bywa, jeżeli produkt się nie sprzedaje w danym okresie, to albo będzie miał obniżoną cenę, aby zachęcić potencjalnych kupców, albo zostanie wystawiony na sprzedaż w innym okresie. I tutaj płynnie przechodzimy do przed sezonem, gdzie to ceny motocykli będą szły w górę, bo telefony zaczynają się urywać, bo przecież wkrótce sezon i tak koło się zamyka. Tak więc podsumowując, w mojej skromnej opinii nie ma dobrej odpowiedzi na to, kiedy kupić motocykl. Swoje Kawasaki ER5 kupiłem w maju, czyli można by powiedzieć, że na start sezonu. Z kolei Fazera kupiłem we wrześniu, czyli można by powiedzieć, że na końcówce sezonu. I przyznam wam się szczerze, że do głowy mi nie przyszło, aby czekać na jakieś konkretne miesiące, czy jak motocykle stanieją. Po prostu, kiedy wiedziałem, że chcę kupić swój pierwszy motocykl, to zacząłem rozglądać się po rynku i kiedy trafiłem na ER5, to od razu ją kupiłem. Identycznie sytuacja wyglądała z Fazerem. Po powrocie z Zakopanego stwierdziliśmy zgodnie z moją połówką, że chcemy mieć coś większego na takie wyjazdy, a więc wystawiliśmy ER5 na sprzedaż i jak tylko poszła, miałem już upatrzonego Fazera. Czy zapłaciłbym mniej, gdybym kupował te motocykle po sezonie? Pewnie tak. Pytanie tylko, czy ktoś wcześniej by ich nie kupił. I to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, kliknijcie łapkę w górę. Dla was to chwila i nic zobowiązującego, a mi na pewno będzie bardzo miło. Do usłyszenia, na razie, cześć!